Cześć, witajcie z Katowice Airport. Za chwilę polecę do Warszawy, a następnie po kilku godzinach do Poznania. Także dzisiaj moim docelowym miejscem i lotniskiem jest Poznań. Polecę lotem. Najpierw będzie Embraer 170, a później Embraer 190, chyba że coś się zmieniło. A na lotnisko tutaj w Pyrzowicach przyjechałem tym oto, z tyłu stoi, autobusem AP z dworca Sądowa, więc macie chwilę przebitkę z dworca Sądowa. To jest taki międzynarodowy dworzec autobusowy w Katowicach, tak? Także tam wszystkie poza kraj, no i wszystkie takie międzymiastowe też autobusy się zatrzymują. Ok, no to zapraszam na Trip Report lotem przez Warszawę do Poznania. Może przejdziemy przez terminal A i potem do terminalu B, bo wszystkie odloty w strefie Schengen, no i krajowe oczywiście, co za tym idzie, są z terminalu B. Ale ja sobie przejdę tędy. Tutaj kawałek terminalu A, ale idziemy zaraz do już właśnie terminalu B. I zobaczcie, to jest taka nowa część. Taka przebudowa była terminala B, terminal B też był przebudowany oczywiście. Ale teraz one są połączone. Kiedyś trzeba było przejść na zewnątrz kawałek, teraz wszystko już jest fajnie. Chociaż tak myślę, nie no, zawsze było przejście. Tylko jakby tutaj tej części nie było. Dobra, no już wiecie, to tak ten czas szybko mija, że już człowiek zapomina, jak to było wcześniej. A zobaczcie, tutaj były check-iny, a teraz mamy departures i zaraz zobaczymy, tylko czy się odbija w coś. Światło, dobra. 6:54 jest, ja mam o 8:20 lot, ale widzę, że duże kolejki no i uciekam. Dobra. Do bramek w okolicach 38, zaraz zobaczymy, dokąd będą te loty. No i te 38, aha, to jest Sharm el Sheikh. Dobra, no to, tutaj patrzcie, terminal B. Normalnie wyloty są poza Schengen z terminalu A, tak jak mówiłem wcześniej, ale akurat check-in, czyli odprawa bagażu jest tutaj w terminalu B. No ja mam lot 8:20, więc za chwileczkę idę na kontrolę bezpieczeństwa i spotkamy się oczywiście już w strefie zamkniętej. A przejście na kontrolę bezpieczeństwa to jest tutaj tymi schodami do góry, no trawelatorami, tak to się nazywa. Dobra, a lot ma odprawę na 42-43. Dobra, no ale ja nie idę, no. Jestem już odprawiony oczywiście. I tam jest. Tam są brameczki 42-43. Dobra, no zaraz wyłączam kamerę i za chwilę włączam. No i tutaj jest paczkomat też przy odprawie, przy kontroli bezpieczeństwa. Na samej odprawie byłem całkowicie sam. Pierwszy raz mi się to zdarzyło od wielu lat. No bo to jest taka godzina, wiecie, 7:05. Za godzinę 15 mój samolot leci. A potem dopiero jeszcze 2 godziny przerwy jest, jak myślę się w odlotach, nie? Bo teraz poleciały około 7:00, tak? Ostatnie, a mój taki jest jedyny o tej porze. No, niedziela rano jest, nie? No i zobaczcie, tradycyjnie woda jest. Za 5 zł Coca-Cola. Kanapki się pojawiły. Za 14 zł kanapeczki. Fajnie. Do 25 dzisiaj jest który? 21. Aha, tutaj też 22 widzę. No nieważne. Zobaczcie, tutaj sobie stoi Wizz Air Zorro A321. Coś słabo tu widać. Gdzie jest mój lot? No nie widzę z tamtej strony. No zaraz go poszukam i zaraz powiem wam, gdzie jest. Pozwiedzamy sobie troszkę lotnisko. Jak jest tak pusto, to można, prawda? Dawno nie było tak mało ludzi. Ostatnio jak leciałem też rano, kiedy to było? Nie no, w styczniu leciałem 2 tygodnie. Nie, powrotny. W grudniu leciałem ostatni raz, to dużo więcej ludzi było. I teraz naprawdę jest. Nie wiem, ile poleci do Warszawy, ale póki co jest cisza i spokój. Dobra, do góry zacząć, może na pięterku są ludzie. Schody nie działają, muszę iść pieszo. No to jest parę osób w restauracji, na kawie. Ja sobie wypiję kawę w Warszawie. A tutaj zobaczcie, Business Lounge jest. Tym razem nie wchodzę. Ale może w Warszawie się uda, zobaczymy. Aha, no i miałem szukać tego mojego samolotu. Tam daleko jest. A tam jest Helvetic też. Pokażę wam. Zobaczcie. Tutaj
Coś widać w ogóle? Tam. Jest Embraer 120, 107, Embraer 170 i Helvetic. Też Embraer chyba, nie? Albo... No ciekawe. A tam coś kołuje, więc chyba przyleciał... A, Primera Air. Czy Primer. Dla Amazona. No i zobaczcie, tutaj o 7:10 ostatni poleciał z terminalu B. No a ten samolot, a potem mój jest właśnie o 8:20 i następny z terminalu B jest 10:25, więc dlatego jeszcze nikogo tu nie ma poza moim lotem. Chyba że ktoś sobie wcześniej bez bagażu wszedł lecący do Aten. Dobra, jeszcze wam pokażę tylko, gdzie jest woda, bo to jest ważne. Tutaj mamy oczywiście wody płatne, bo to jest sklep duty free. A tutaj, o, pomiędzy bramkami 10-11, o, i koło toalet jest woda pitna. I można sobie tak do butelki wlać pionowo, albo od dołu, no tak jakby, jak ktoś chce się napić na szybko. No i tu jest zaraz plac zabaw obok. Moja brameczka 15. I proszę Państwa, idę do autobusu, który zawiezie mnie do samolotu. Tak, patrzyłem tak z byka troszkę, bo tutaj są schody. Fajnie, jakbym sobie nie rozwalił głowy. Lub innej części ciała, nogi na przykład. O, zobaczcie, jestem tu w sumie pierwszy, będzie około, na razie 30 osób naliczyłem, ale pewnie będzie trochę więcej. No i czekamy tutaj na autobus. I już w busie. Będzie ponad 30 osób na pewno. O, i nasz to piękny Embraer 170. Welcome on board the Embraer 170, global position in flight to Warsaw. Flight to Warsaw will take this morning up to 35 minutes. Weather on route like destination airport is actually pretty good for flying. Warsaw is just a little bit chilly. It's -8 degrees right now and foggy as well. As a crew, we are fully ready actually, so in a couple of minutes we'll start your taxi to journey in use. Thank you for attention and I wish you a pleasant flight. Miejsca zapiąć pasy bezpieczeństwa. Kapitan i jego załoga życzą Państwu miłego lotu. Jeszcze raz chciałam powitać naszych stałych pasażerów, uczestników programu Miles & More. I już nas zapychają. Pokażemy teraz, jak zapiąć, dopasować i rozpiąć pasy bezpieczeństwa. Prosimy o zamknięcie stolików, ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej oraz opuszczenie podłokietników. Na czas startu i lądowania wszystkie okna muszą być odsłonięte. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas pozostać na miejscu, chwycić najbliższą maskę oraz pociągnąć ją do siebie, aby uaktywnić dopływ tlenu. Maską należy zakryć usta i nos. Elastyczną taśmę założyć za głowę i oddychać normalnie. Maskę należy założyć najpierw sobie, a następnie pomóc innym. Nasz samolot posiada 4 wyjścia awaryjne wyraźnie oznaczone napisem EXIT. 2 wyjścia przez drzwi w przedniej i 2 wyjścia przez drzwi w tylnej części kabiny. Wszystkie wyjścia wyposażone są w nadmuchiwane trapy. If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen masks will automatically fall from the overhead panels. Remain seated. All lavatories have been fitted with smoke detectors. We could be ready for departure.
Państwa, za chwilę rozpoczniemy nasz serwis. W dzisiejszym rejsie poczęstujemy Państwa wodą oraz słodką przekąską. Życzymy smacznego. Słodka przekąska, tym razem ze śliwką oraz woda niegazowana. Tam daleko widać Warszawę już i Okęcie. Teraz skręcimy trochę w lewo. Będziemy lądować. Ciekawe, czy to widać w ogóle na kamerce. Mamy 22 km. A to tak blisko się wydaje. Widać też biurowce. Coming crew, landing in 4 minutes. Proszę Państwa, wylądowaliśmy na lotnisku Chopina w Warszawie. Jest godzina 8:50 czasu lokalnego, co oznacza, że wylądowaliśmy 20 minut przed czasem rozkładowym. Temperatura na zewnątrz wynosi -7 stopni Celsjusza. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Prosimy o zachowanie ostrożności w czasie otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż podręczny i wszystkie rzeczy osobiste. Aby zarezerwować kolejną podróż lotem, zachęcamy do odwiedzenia strony lot.com lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. W imieniu polskich linii lotniczych LOT Sojuszu Star Alliance Linii Partnerskich życzymy Państwu miłego dnia. Mamy nadzieję ponownie spotkać się na pokładach naszych samolotów. Ważne, z kim podróżujesz, polskie linie lotnicze LOT. Ale pusto. Same Dreamlinery.
dobry. Jestem. Dobra, zobaczę jaki mam następny lot, znaczy jaki mam to wiem, ale z której bramki. Pytanie czy w ogóle już będzie, bo jest prawie 13:10, no to mam 4 godziny 10 minut. I zobaczcie, jaka piękna pogoda. Dobra, przyleciałem do Warszawy i teraz mam 4 godziny, tak jak już przed chwilą wspominałem. I zaraz zobaczymy, czy się uda. Ale zabiorę Was tam, gdzie jeszcze nie nagrywałem wcześniej. I zobaczymy. Dobra, tak się rozglądam, ale jakoś tak uważam co chwilę ludzie. No wiadomo, lotnisko, dużo osób. Ok, to zabiorę Was do saloniku biznesowego Polonez. To idziemy do góry na pięterko. I tu zobaczcie, jest Business Lounge Polonez. O, tutaj mamy Star Alliance Gold. I otwarty jest od 5 do 23. Zobaczcie, tutaj są członkowie Sojuszu Star Alliance, tak? Czyli linie lotnicze, które są w tym. No, Sojuszu, tak, to idziemy, dobra. I już jestem, proszę Państwa. Zaraz zobaczymy, co jest na śniadanko. Póki co bułeczki. Tutaj jest lodówka z przekąskami, różnymi sałatkami. Tutaj mamy owoce. O, tutaj ketchup, bo będą kiełbaski. A tu mamy lodówkę z jogurtami, sokami, woda. Tam są herbaty, no i oczywiście ekspres, który za chwilę sobie włączę i sobie wypiję espresso albo americano. O, a tu co mamy? Jest bekon smażony z pieczarkami. Tak, może otworzę, będzie lepiej widać. O. Jakieś pomidory, a nie, papryczki, bekon. A tutaj są naleśniki z serem i omlet jajeczny. A tutaj takie babeczki. To jeszcze widzę, zobaczymy co tu jest, to sobie śledzimy zaraz. O, to są takie dwie części tego saloniku, duży jest taki. O, i to na razie jest mało ludzi bez rana, nie? I tam jeszcze jest tam jeszcze są alkohole. Ok, no i tu znowu ekspres. Dobrze, no i tak to wygląda. Wiecie co ja teraz robię dla Was w saloniku? Składam ten film, montuję, który się pewnie ukaże za kilka dni, bo jeszcze muszę dolecieć do Poznania. I tutaj mam też tablicę odlotów, a tam jakiś catering. O, widok jeszcze tutaj z saloniku, zobaczcie, taki jest na terminal. I właśnie tam czwóreczka, stamtąd będę leciał dzisiaj do Poznania. Widzieliście, przed chwilą montuję ten filmik, ten vlog tutaj w saloniku biznesowym i zaraz zadacie pytanie, jak tu wszedłem. Otóż w związku z tym, że w zeszłym roku miałem ponad 30 lotów, czyli tak naprawdę 30 segmentów lotów liniami lotniczymi z Sojuszu Star Alliance, to dostałem, to się nazywa, zaraz Wam powiem jak to się nazywa, Frequent Traveler, tak? Czyli taki status w programie Miles & More. I jeśli do tej pory tak było, jeśli w danym roku przekroczyło się 30 segmentów lotów, czyli jeden segment to jest na przykład z Warszawy do Katowic, a jak lecicie na przykład z Katowic do Gdańska przez Warszawę, no to są dwa segmenty, tak? Czyli Katowice-Warszawa, Warszawa-Gdańsk. No i jak lecę tam i z powrotem, to miałem wtedy 4 segmenty. No i dzięki temu, że miałem to 30 segmentów, no to na następne 2 lata mam ten status Frequent Traveler i mogę wchodzić do saloników lotu Lufthansa, Swissair i austriackich linii lotniczych w ramach biletu ekonomicznego, tak? Czyli jak teraz lecę do Warszawy i potem lecę do Poznania, bo to trzeba wylatywać z danego lotniska, gdzie jest salonik, nie? To wtedy można wejść. Tak, czyli w Katowicach akurat nie można wchodzić, w Poznaniu też nie można, ale w Warszawie można wchodzić i jak się z Warszawy leci, no to wtedy mogę wejść do saloniku Polonez. A jeśli poza Schengen, no to w innym saloniku i mam nadzieję, że uda się to jeszcze w tym roku wejść w Warszawie do innego saloniku.
Okej, no to na tyle z tego saloniku. Zaraz idę na lot do Poznania, no i spotkamy się w samolocie. Idę zobaczyć, gdzie jest mój samolot, bo wiedziałem, że jest zmiana bramki. Zmiana bramki z czwóreczki na szóstkę, więc to nie ma problemu. O, zobaczcie, tutaj jest Poznań, pierwsza pozycja i tutaj gate numer 6 i 1 stopień. Dobra, to idę, to jest zaraz obok. Jak była czwórka, tak, no to tam wiadomo, szóstka jest 2 dalej, no ale właśnie w tej części, tam z prawej strony, tak jak pokazywałem, u góry jest Business Lunch. Jeszcze raz wam pokażę, gdzie są te okna tego Business Lunchu, Polonez, bo to jest zaraz tutaj w tym samolocie, tak, dla dzieci i tam, o, u góry te okna tam są. Dobra, ale ja tu idę do szóstki. Tam chyba stoi tutaj mój Embraer 190. Dobra, zobaczymy. O, teraz otwarte jest, bo wcześniej było zamknięte i się bałem, że jak ja tu przejdę. I mamy Poznań. I znowu idę jako pierwszy. Tym razem tylko bez autobusu, więc będę też w samolocie pierwszy. O, zobaczcie. No będzie tak 50-60% obłożenia, ale zobaczymy. Nie wiem, nie patrzyłem, nie pytałem. Jest to generalnie duży samolot, nie? Około 100 miejsc. Sprawdzę potem w katalogu, w kalejdoskopie, tak to się nazywa. No i zaraz zobaczymy. Ale śmieszne. Ciekawe, czy już to będą puszczać. No chyba tak. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry. I mam piękne okno na skrzydło, super. A tam British Airways, super. Dobra, już patrzymy, ile to jest miejsc, ale zobaczymy, co jest generalnie też w kieszeni fotela, torebka, instrukcja bezpieczeństwa dla tego samolotu Embraer 190 100 przez 200, jest 6 wyjść awaryjnych. No i kalejdoskop oczywiście, styczniowy. I zaraz szukamy, na końcu zawsze jest informacja. Tu jest karta Meissen More, to co ja mam. O umieszczenie dużego I dzięki temu już mam wejście do saloników w Warszawie. Mniejsze przedmioty, takie jak plecaki oraz torebki, należy umieścić pod poprzedzającym Embraer 190, prosimy o zajmowanie 36 metrów, o i 106 miejsc, może bliżej. Wyraźnie teraz jest, nie? 106 miejsc. Awaryjnym prosimy o umieszczenie całego bagażu i rzeczy osobistych wyłącznie w zamykanych schowkach. A ja mam taki widok i już przed sekundą wypchali tego Jeżeli mają Państwo pytania, British Airways, może tam widać gdzieś. Prosimy o kontakt z personelem pokładowym. Dobra, tutaj już się zrobiło pusto. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na pokładzie samolotu typu Embraer 190 polskich linii lotniczych lot Brejcie do Poznania. Przewidywany czas naszego lotu to około 40 minut. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnej podróży. Nasz samolot posiada 6 wyjść awaryjnych wyraźnie oznaczonych napisem EXIT. 2 wyjścia przez drzwi w przedniej i 2 wyjścia przez drzwi w tylnej części kabiny oraz 2 wyjścia przez okna na skrzydła w środkowej części samolotu. Wyjścia przez drzwi wyposażone są w nadmuchiwane trampy. Prosimy zwrócić uwagę, że najbliższe wyjście może znajdować się za Państwa plecami. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi wskaże drogę do wyjścia. Na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania papierosów elektronicznych, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Prosimy o przestrzeganie poleceń personelu pokładowego i zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa, która znajduje się w kieszeni fotela. Our aircraft is equipped with 6 emergency exits clearly marked with exit signs. There are 2 doors at the front and 2 doors at the rear of the cabin, as well as 2 overwing emergency exits in the central part of the aircraft. The emergency exit doors are equipped with evacuation slides. Please get to know where the emergency exits are located and be aware that the nearest exit might be behind you. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking and the use of e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the lavatories. All lavatories have been fitted with smoke detectors. Please follow instructions given by the cabin crew and take time to read the safety instruction card.
which you will find in the seat pocket in front of you. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zablokowania urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym, prosimy o niezwłoczny kontakt z załogą. Pasażerów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie lub w rzędzie przy wyjściu awaryjnym prosimy o umieszczenie całego bagażu wyłącznie w schowkach. Prosimy zachować ostrożność podczas ich otwierania, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. W przypadku ewakuacji cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Chyba, że będzie odlatanie jeszcze. No ale jest plus 2 stopnie, to chyba nie. Chociaż maszyny stoją i czekają. Mam nadzieję, że nie musimy. Cabin crew, please be ready for departure. Pięknie, pięknie. Muszę startać. 13:23. W 60 metrach mniej więcej wchodzimy w chmury. Latujemy w chmury. O, ale raz byli słońce. Patrzcie, to 1000 metrów i już. O, już pięknie to wyszło. Ja, tak mi się tak. Patrzcie. O. Mi się wygięła kamerka, że aż głowa boli z tego zakrętu. To zakręcamy bardzo mocno na zachód. Sygnalizacja zapiąć pasy została wyłączona, jednak w trosce o Państwa bezpieczeństwo zalecamy pozostawienie pasów zapiętych podczas całego lotu w sposób widoczny dla personelu na wypadek wystąpienia niespodziewanych turbulencji.
Dear passengers, the fasten seatbelt sign has been switched off. However, for your safety, we do recommend that you keep your seatbelts fastened during the entire flight, in the way the cabin crew can see them in case of unexpected turbulence. Kolejna przekąska na słodko, czyli drożdżówka ze śliwką i woda niegazowana. Ciekawe, co nad nami leci. Kurczę, tylko chyba nie złapałem ostrości. Teraz zobaczcie. Sprawdzimy. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy zbliżanie do lądowania na lotnisku docelowym. Prosimy o umieszczenie bagażu podręcznego pod poprzedzającym fotelem lub w schowku bagażowym oraz zajęcie swoich miejsc. Minęliśmy właśnie Konin, teraz Kleczew. Golino z lewej to nie widać, ale tam dalej to jest Kleczew, ten staw. I rzucam tego screena. To jest lotnisko. O, widzę. Super, wojskowe. Wiecie co, mówiłem i się nie nagrało. Kurczę, mam nadzieję, że wcześniej nagrało. Ojej, no to by było smutne, jakbym nie nagrał tej końcówki nad Poznaniem. No trudno. Ważne, że lądowanie jest. Piękne lądowanie. Nie będzie, kurczę, to wam zdjęcia dam, ja przynajmniej jak to lądowałem, bo za 2 robiłem zdjęcia. Teraz się trochę martwię, czy się to nagrało. No trudno, jak nie, no to przynajmniej lecę. Przynajmniej przeziemienie będzie. Proszę Państwa, witamy na lotnisku w Poznaniu. Jest godzina 14, co oznacza, że wylądowaliśmy 10 minut przed czasem rozkładowym. Temperatura na zewnątrz wynosi obecnie 2 stopnie na plusie. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy, aby pozostali Państwo na miejscach z zapiętymi pasami tak długo, jak sygnalizacja zapiąć pasy widoczna w panelach nad głowami jest podświetlona. Po wyłączeniu sygnalizacji prosimy o ostrożne otwieranie półek bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed opuszczeniem samolotu prosimy upewnić się, że zabrali Państwo ze sobą cały swój bagaż i wszystkie przedmioty osobiste, zwłaszcza z kieszeni foteli. W imieniu całej załogi serdecznie dziękujemy za wspólny lot i mamy nadzieję ponownie spotkać się z Państwem na pokładach naszych samolotów. Życzymy miłego popołudnia i spokojnej, bezpiecznej dalszej podróży. Do zobaczenia, do widzenia. 1 Ryanair i 2 Entery widzę stoją. Okay. O, i już. Niestety tutaj rękawów nie ma. Nie ma. Okay. Myślałem, że są, prawda? Tu był chyba nowy terminal na euro budowany, nie? I nie ma rękawów. Chyba niestety nie nagrałem tego, jak lecieliśmy nad centrum Poznania, więc teraz rzucę może 2 fotki, jeśli zrobiłem, bo to też się teraz okaże, że się nie zrobiło. No, trudno. No ważne, że lot cały był fajny. Dobra, coś jest. No, rynek też. No wiadomo, nie było słońca, więc to nie jakoś nie idealnie, ale coś jest jakby co.
Proszę Państwa, tutaj GLM jest. Teraz wylądował. Chyba, no nie wiedziałem go wcześniej, więc tak, o, mój piękny Embraer 190. I do autobusu, niestety nie piesza. Coś przygotować, w sumie to jeszcze nie lądowałem nigdy. Tylko startowałem do Warszawy. Aha, to jest Nowszębek, to jest Nowszębek. Chyba, że teraz wykręcimy, pojedziemy na drugą stronę. Nie, tutaj Szębek, to jest lewej, dobra. Więcej tego jest Nowszębek niż Szębek, ciekawe. Karuzele bagażowe są 3. Bagaż claim, nie? Po angielsku. Pierwszy raz nie zapomniałem, jak to się nazywa po polsku. Karuzele bagażowe, tak? Chyba. Coś teraz sobie myślę. O. Aha, to środkowe na dwójce jest Warszawa i co tam jeszcze jest? Przyloty Amsterdam Landet i Warsaw Landet. Tak, 13:45 i 14:10. Czyli 1 i 2. Okej. Dobra, no ja idę już na terminal i na spokojnie już sobie pożegnam się, pojadę do centrum miasta. Pożegnam się z Wami oczywiście. O, ta część przygotowana. A to jest sklep Relay, to są wypożyczalnie samochodów, tak? Jak one się nazywają? Bankomaty Santander. A i pewnie, o, tutaj są automaty już. Zobaczmy, jakie to są ceny na zewnątrz. Po 5,50 woda. A właśnie, tutaj już po prostu jest ten kiosk, no, ticket machine, tak? Na bilety i tutaj mamy autobusy co 20 minut, widzę, 159, który jeździ do Poznania Głównego, więc zaraz idę zobaczyć. Po prostu tylko się tu wychodzi, czyli bardzo fajnie, bardzo blisko. No, taksówki i autobusy. O, i mamy 14:32, 14:51, no ja pojadę pewnie tym 14, chociaż 32 też mogę. Przynajmniej pojadę wcześniejszym pociągiem niż miałem jechać. Dobra, i tylko zobaczymy, ile kosztuje bilet. Bilety czasowe, czekajcie, tam niżej. O. Bilety czasowe papierowe. Aha, tylko musiałbym wiedzieć, ile się jedzie do dworca. No, tam było 20 minut, no ale w sumie muszę ten chyba. Czyli za 6 zł, zobaczcie. Do 45 minut sobie wezmę. W sumie, a może tam gdzieś jest zapisane, ile to się jedzie. O. Dobra, idę szybko zobaczyć. Nie wiem, czy pamiętacie, byłem tutaj parę lat temu, jak leciałem do Warszawy, czyli w odwrotnym kierunku. Ale wtedy tylko do Warszawy było. Chociaż nie, potem do Katowic było chyba. Chociaż, wiecie, nie pamiętam. Ja już jestem stary i mogę nie pamiętać. 159, o. Czyli tutaj, zobaczcie, to jest 159 i tutaj są minuty, 25 minut, czyli trzeba 6 zł wydać. No ale to i tak tanio, prawda? I zobaczcie, w tygodniu jest co 12 minut. O takich godzinach szczytu, a tutaj jest co pół godziny w sobotę i niedzielę. Nie, co 15 minut, tak? Dobrze liczę? No, policzcie sobie. Wszystko widzicie, nie muszę tutaj Wam liczyć, prawda? O, ten. 3 autobusy, jeszcze 148 jeździ i 222. To by było na tyle z tego wyjazdu. Trwał mniej więcej 5, ile jest od 8:20 do 14, no to sobie policzcie, 6 godzin przeleciałem do Poznania, oczywiście 4-godzinna przerwa w Warszawie, więc dlatego tak długo trwało. Bardzo było fajnie, bo posiedziałem, pojadłem sobie w Pizza Lunchu Polonez, no i popracowałem trochę, czyli zrobiłem Wam film akurat i połowa tego filmu już jest zrobiona i druga połowa będzie dzisiaj robiona wieczorem, no i może będzie już w poniedziałek ten film na kanale. Dobra, to na tyle, dzięki, trzymajcie się i do następnych Trip Reportów. Cześć!